Cześć! Dzisiaj omówimy najbardziej unikalną frakcję w całym uniwersum Might and Magic – Cytadelę. Poza tym opowiem wam, co łączy pewną jednostkę z Japonią. Zapraszam. Au. Za gówno. Nienawidzę bakien. Muszę przyznać, że ten materiał należał do najtrudniejszych z serii pod kątem szukania informacji na jego temat, pod kątem wiedzy. Trochę jak bagna. Trudno się po nich poruszać, ale skrywają wiele ciekawych rzeczy. Powiemy sobie na początku o tle fabularnym, następnie przejdziemy do tego, jak bywalcy Mokradeł radzą sobie w Heroes 3 z uwzględnieniem Hoty, pomówimy o inspiracjach z rzeczywistości i zakończymy oczywiście na tym, jak Cytadela ewoluowała w kolejnych odsłonach serii. Podobnie jak w przypadku wcześniej omawianej frakcji, w Might and Magic możemy mówić o poszczególnych jednostkach jako potworach, z którymi się mierzymy podczas gry. Mamy Hydrę z rozróżnieniem na 5, 8, 12 i 16 głową. Jest też Bazyliszek oraz Wiwerna. Dwójka zmniejsza ilość hydr do 1, za to odpornej na różne żywioły. Jest też Wiwerna oraz debiut Gorgony, przypominającej bardziej Minotaura. W trójce mamy właściwie tylko Hydrę, pojawiająca się też w 4 i 5, tak samo jak Gorgona. Jeśli chodzi o Herosy, to zarówno w pierwszej, jak i drugiej części możemy wspomnieć tylko o Hydrze, więc to by było na tyle. W Might and Magic 6 zaczynają nam majaczyć na horyzoncie zalążki przyszłej Cytadeli w postaci jaszczuroludzi z Bootleg Bay. Pojawiają się też po raz kolejny, zgadliście? Hydry. Jak widzicie, nie ma tego wiele. I trudno powiedzieć coś więcej o dzisiejszej frakcji. Nic dziwnego, wszak koncept ten wydaje się być bardzo unikalny. Grupa stworzeń zebranych wokół bagien. Zazwyczaj w fantasy widzimy klasycznie elfy, krasnoludy, rycerzy, magów. Ba, jak pokażecie komuś nieznającego trójki zamek z miasta Cytadeli, to raczej nie pomyśli o gnolach, a bardziej o Aztekach. Z pomocą w tym materiale przyszło nam niespodziewanie Heroes Chronicles. I miejmy to od razu za sobą. Mamy świadomość, że podczas premiery seria tych dodatkowych kampanii zebrała mieszane opinie. Zarzucano grze brak multiplayera, a kampanie przez wielu były uznane za płytkie, tak samo jak opowiadana w nich historia. Szybki chwyt na kasę. Nie da się ukryć, że kroniki zostały wydane jako coś, co miało pomóc w finansowaniu 4 części Heroesów. Naszym zdaniem jednak nie należy bagatelizować lore, jakie wprowadziły. Pozwoliło to twórcom opowiedzieć historie związane z różnymi frakcjami, na tyle odległe w czasie, by nie ingerowały w główny timeline, a jedynie uzupełniały jego luki. Jedną z takich opowieści jest kampania Bunt Władców Bestii, gdzie uczestniczymy w walce o wyparcie eratiańskich oprawców z błotnistych terenów, domu jaszczuroludzi, gnoli czy ważek. Kierujemy Tarnumem, postacią zasługującą na odrębny materiał, dlatego nie powiem o nim więcej. Warto natomiast wspomnieć, że pod koniec kampanii ustanowione zostaje nowe królestwo, nazwane Tatalią, co w języku używanym przez wiedźmy oznacza wspólnotę. YouTube dodał ostatnio nową funkcję – podbijanie. I jest to dobra okazja, aby nas wesprzeć za darmo. Mianowicie, jak oglądacie nasz film przez aplikację mobilną, to jest pod filmem możliwie taka ikonka z gwiazdką. I wystarczy zrobić jeden klik i gotowe. I takich klików macie 3 na tydzień, które resetują się z niedzieli na poniedziałek, więc nie musicie się obawiać, że wam się skończą. Jeżeli lubicie nasze filmy, jeżeli uważacie, że to, co robimy, to jest dobra robota, to bardzo docenimy właśnie takie podbijanie. To daje nam taką motywację, żeby działać dalej. To tyle ode mnie w sumie. Zapraszam z powrotem do seansu. Cytadela. Miasto, które zaliczyło swój debiut właśnie w 3 części Heroesów. I to z przytupem, albo raczej klupotem. Bo jak raz nauczysz się grać Cytadelą, to przeciwnik wpadnie w bagno. I to dosłownie. To frakcja znajdująca się na wodnistych, błotnistych terenach, gdzie zasięg ruchu kończy się szybciej niż entuzjazm nowego gracza.
a każda kratka jest na wagę złota. Cytadela jako miasto kładzie nacisk głównie na defensywę, w przeciwieństwie do twierdzy, będącej bardziej pod atak. Jest domem dla władców bestii i wiedźm. I co jest interesujące, w tej ostatniej klasie bohaterów, a raczej bohaterek, mamy tylko postaci żeńskie. Niestety brak jakichkolwiek wiedźminów. Mamy za to władców bestii, z których najbardziej polecam Drakona, Alkina i Tazara, a z wiedźm Indrę oraz Merist. Cytadela to frakcja, w której już w pierwszym dniu możemy wybudować siedlisko jednostek 6. poziomu, co jest bardzo dobrym boostem na początku gry. W dodatku, przy farmie rojów ważek możemy pięknie nastakować wiwerny i je ulepszać bez najmniejszego problemu. No, może finansowego. A jeszcze jak mamy Tazara z partnerstwem, to już w ogóle. Jednym z głównych problemów tego miasta jest bardzo ograniczony poziom gildii magów, bo możemy mieć ją tylko do 3. poziomu. No i teren natywny, nie będący fanem szybkiego poruszania się po mapie przygody. Jeśli chodzi o budynki specjalne, to są one nieliczne. Mamy wilcze doły, dzięki którym zyskujemy premię +2 do obrony dla bohatera stojącego na czele obrony miasta. A tak, to jedynie Graal daje porządnego boosta tej frakcji. Zwłaszcza po wejściu Pumpkin Patcha od Tharosa. Pod względem siły bojowej, Cytadela może pochwalić się dobrymi jednostkami 3. i 5. poziomu, które mogą napędzić stracha przeciwnikom. A skoro o jednostkach mowa, już na pierwszy rzut oka widać, że gnole nie są tu po to, żeby zawierać przyjaźnie. To solidna jednostka swojego poziomu, która dobrze radzi sobie w walce wręcz, bo jej obrażenia są jednymi z wyższych, jeśli chodzi o wszystkie jednostki tego tieru. Nie posiada umiejętności specjalnych, a jej największą słabością jest szybkość. Przy ulepszeniu dostaje mały boost do swoich parametrów, ale w zasadzie i tak częściej lata się z nieulepszoną wersją ze względu na to, że mamy do wyboru inne jednostki do bezpośredniej walki, będące po prostu mocniejsze. Ale całościowo Gnoll to dobra, startowa jednostka. Bohaterem ze specką w tych jednostkach jest Drakon. Jeśli mamy go w swojej drużynie, to zmniejszona szybkość staje się mniej odczuwalna. Jedyny strzelec w mieście. Jaszczuroludzie jako jednostka strzelająca nie wyróżniają się jakoś bardzo mocno. Mają sporo obrony, a wraz z ulepszeniem zyskują boost do zadawanych obrażeń oraz innych parametrów. Pierwotnie te jednostki miały trochę inny set statystyk w oryginalnych wersjach Odrodzenie Erati oraz Ostrza Armagedonu. Zostały one zmodyfikowane w dodatku Cień Śmierci, a także w patchu 1.3 do Odrodzenia Erati oraz patchu 2.1 do Ostrza Armagedonu. Teraz mają trochę więcej do powiedzenia na polu bitwy, chociaż niewiele więcej niestety. Wystan jest dobrą reprezentantką jaszczurów. Królowa inicjatywy 3. tieru. Fantastyczna pod kątem strategicznym, pomimo niewyróżniających się statystyk. Potrafi bardzo działać na nerwy przeciwnikowi. Nie tylko ze względu na swoją szybkość, ale także umiejętność specjalną, jaką jest rozproszenie. Przy ulepszeniu dostaje ogromnego boosta do prędkości i nie tylko. A jej atak nie tylko usuwa z atakowanej jednostki wszystkie działające na nią efekty, ale także ją osłabia. Na próżno buffować swoje jednostki, jeśli zaraz podleci ważka i je po prostu zdmuchnie. Zdecydowanie jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsza, jednostka poziomu 3. Co więcej, można ją dosyć szybko zdobyć i rozdzielić między swoich bohaterów, aby szybciej poruszali się po mapie. Zastosowań tej jednostki jest sporo i to czyni ją bardzo ważnym elementem w rozgrywce. Podobnie jak w przypadku jaszczuroludzi, ważki również dostały trochę zmian w dodatkach Cień Śmierci, Odrodzenie Erati oraz Ostrze Armagedonu. Poza wzmocnieniem statystyk dostały też wcześniej wspomnianą możliwość osłabiania. Specjalistką od tych jednostek jest Ważka G. Żartowała. Jest nią Korbak. Bazyliszek. Nie chodzi o pojazd Panam z Cyberbanka, chociaż to też mocna bestia. To jednostka 4. poziomu Cytadeli. Wytrzymała, może i nie jest najszybsza, ale za to ma bardzo fajną pasywną umiejętność. Mianowicie ma szansę na petryfikację przeciwnika i wyłączenie go z gry na jakiś czas. Przy awansie zyskuje boost do statystyk, szybkości oraz HP. Bohaterem lubującym się w tych jednostkach jest Bron. Gdyby wzrok mógł zabijać. Wait. Gorgona, inaczej krówka, to nie jest chodzący czołg. To pancernik. Zwłaszcza jak mówimy o wielkiej Gorgonie. Potężna obrona, szalona ilość życia oraz mordercze spojrzenie.
I to ostatnie jest postrachem jednostek praktycznie każdego tieru. Mianowicie mamy 10% szansę na to, że przy ataku ubijemy jeszcze kilka dodatkowych jednostek z wrogiego staka. Mechanika gry sprawdza szansę działania umiejętności oddzielnie dla każdej jednostki. Oczywiście wszystko to jest zależne od ilości wielkich gorgon, jakie posiadamy, dlatego im więcej, tym lepiej. Trzeba jednak pamiętać, że umiejka nie będzie działać na nieżywych istotach. Specjalistą od krówek jest Alkin. Wiwerna pozornie słaba, bo nie grzeszy dużymi statystykami, ale można je bardzo szybko zdobyć. A jeśli szczęście dopisze, ich legowisko można postawić w pierwszym dniu tygodnia. Rozbijając rojowiska ważek na mapie przygody, gdzie nagrodą są właśnie wiwerny, jesteśmy w stanie zebrać ich naprawdę dużą ilość. A po ulepszeniu zyskujemy konkretnego zawodnika. Oprócz mocniejszych statów, wiwerna królewska dostaje również zdolność zatruwania wrogiej jednostki podczas ataku, mając na to 30% szansy. Bohaterem od tych jednostek jest Brockhild. Hydra. Jednostka ostatniego tieru w Cytadeli. I tu trochę inaczej niż przy Cerberze. Nie tylko co 2 głowy, lub 3, to nie jedna. Bo Hydra zachowała swoją zdolność z poprzednich części, czyli zadaje obrażenia jednocześnie wszystkim jednostkom znajdującym się w odległości 1 heksa obok niej. W obrębie 360 stopni. I to wszystko bez kontrataku. Pierwsza forma Hydry nie olśniewa, jeśli chodzi o statystyki. Dopiero po ulepszeniu dostaje wzmocnienie do większości. Niestety jest wolna, co może czasem utrudniać sprawę, ale i na to można zaradzić. Zaklęcie teleportacji bądź przyspieszenia twoim przyjacielem. Jeśli gramy nekropolią, to możemy je przemielić na kościane smoki. Nie ma bohatera specjalizującego się w tych jednostkach. Pierwotna, dzika przyroda. Bagna, jad. Te oraz inne cechy przyświecają dzisiejszej frakcji. Estetyka miasta inspirowana Mezoameryką wzmacnia motywy walki z nieokiełznaną naturą i strachu przed tym, co pochodzi z głębin, zarówno geograficznych, jak i psychicznych. Co możemy natomiast powiedzieć o jednostkach? Gnoll to relatywnie młode stworzenie, ponieważ powstał w XX wieku w literaturze i grach fantasy. Ta hybryda hieny i człowieka została rozpowszechniona, a jakże, przez często wspominane już w tej serii Dungeons and Dragons. Kolejna hybryda w postaci jaszczuroczłeka może być mocniejszym nawiązaniem do mezoamerykańskich inspiracji. W tej kulturze bóstwa związane z gadami, a zwłaszcza z wężami, były powszechne. Nie dziwi więc widok mieszanki gada z człowiekiem. Reptilion nie jest nawiązaniem do zmiennokształtnych istot kontrolujących ludzkość z ukrycia, ponieważ w wersji oryginalnej zwie się Lizard Warrior, czyli bardziej jaszczuroczłek wojownik. Poza tym nie oszukujmy się, jakby to byli reptilianie, to raczej jako jednostka 7 tieru. Ważka to ciekawy przypadek, ponieważ nie jest związana z mitologiami, za to stoi za nią symbolika. W Japonii i Chinach ważki symbolizują siłę, odwagę i zwycięstwo. Ba! Pierwszy kraj nazwano kiedyś Akitsushima, co oznacza wyspę ważek. W kulturach rdzennych Ameryk były symbolem wody, przemiany oraz czystości. Król węży z europejskiego bestiariusza, inaczej bazyliszek. Wykluwa się z jaj składanych przez 7-letnie koguty, wysiadywanych następnie 9 lat przez ropuchy lub węże. Dobrze, że jest to tak skomplikowany proces, bo jakby istniały na serio, to mielibyśmy przerąbane. Gdybyście szukali informacji na temat Gorgony, to z pewnością traficie na te z mitologii greckiej, o których wspominaliśmy przy okazji omawiania lochu. Skąd więc ta pocieszna krówka? Patrząc na ich obraz z pierwszych części Might and Magic, można dojść do wniosku, że były zbliżone bardziej do Minotaura, co wskazuje na to, że Kanegem czerpał w tym przypadku inspirację z Dungeons and Dragons. W pierwszej edycji stała jeszcze na 2 łapach, by potem zbliżyć się bardziej do tego, co znamy dziś. A skąd twórcy D&D wzięli ten pomysł? Możliwe, że jest to mieszanka Katoplepasa, byka znanego z tego, że jego oddech bądź spojrzenie potrafiło zabijać. Z Khalkotauroi, brązowego byka potrafiącego zionąć ogniem. Wiwerna wywodzi się z europejskiej heraldyki. Ta smokopodobna bestia różni się od niego tym, że ma tylko 2 łapy, a skrzydła pełniły u niego rolę przednich kończyn.
Z tego też powodu osoba pisząca ten skrypt nadal będzie powtarzać do bólu, że to w Skyrimie to dupa, nie smoki. Co najwyżej ich tanie podróbki. Przejdźmy do Hydry. Stworzenie z mitologii greckiej, potomek Tyfona i Echidny, zamieszkujący bagna. Słynie z tego, że po odcięciu jednej głowy na jej miejsce wyrastały dwie nowe. To by było dopiero OP. Niestety Cytadela kończy swoją historię serią Might and Magic przed 4. częścią. Na 8 miesięcy przed rozliczeniem do Kendala, generała wiernego królowej Katarzynie, doszły wieści o tym, że wojska Kilgora doszczętnie zniszczyły Tatalię. Niemal wszyscy jaszczuroludzie, bazyliszki, ważki, wiwerny, jak również gorgony, zostali wytrzebieni. Przetrwali nieliczni bohaterowie, zginął król, a ziemia została doszczętnie spalona. Z jednostek ostała się tylko Hydra, a jeśli chodzi o postaci, to wiemy o kilku osobach. Bron został odnaleziony przez klan barbarzyńców, gdzie odnalazł społeczność wartą ochrony. Tazar po heroicznej obronie przed armią Krewlodu został outsiderem chwytającym się różnych zadań za jedzenie i nocleg. Miranda po utrzymywaniu balansu między jasną a ciemną ścieżką mocy magicznej miesiącami dochodziła do siebie pod opieką medyka, a rozmowa z nim przekonała ją, że pora obrać nową ścieżkę i dołączyła do Królestwa Przystani. Verdish została ocalona po ataku smoka. Wydarzenie to spowodowało, że porzuciła ścieżkę wiedźmy na rzecz rycerstwa tak, by była w stanie nauczyć się bronić na przyszłość. Cytadela nie pojawia się w uniwersum Ashan. Ich angielską nazwę, czyli Fortress, przejęła frakcja krasnoludów z 5. i 7. części. Cytadela pozostaje dla nas interesującą i niesamowicie unikalną frakcją. Pojawiła się tylko w jednej części, ale dla wielu graczy pozostała w sercach jako ta ulubiona. Trzeba przyznać, że ta mieszanka jednostek na pierwszy rzut oka nie wydaje się sensownym połączeniem. Po dłuższym namyśle jednak okazuje się, że bywalcy bagien są bardzo oryginalni, a przy tym potrafią błyszczeć w grze kompetytywnej, gdy dobrze się ich wykorzysta. To by było na tyle, kochani. W następnym odcinku odwiedzimy fortecę, a na ten moment zachęcam do obejrzenia Lochu z frakcji w pigułce bądź innych naszych materiałów. No, to widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się!